Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że mogę Państwa tak tutaj widzieć licznie przybyłych. Mam nadzieję, że słychać dobrze mnie tutaj, bo jak tak w dwóch rękach różne rzeczy się trzyma, to tak można się trochę zagubić, więc żebym nie zaczął mówić tak albo tak. Więc słychać mnie dobrze, tak? Wszystko jest ok, super. Proszę Państwa, na początek nie mogę nie podziękować moim kolegom z działu handlowego, którzy mnie bardzo mocno wspierali i inspirowali, żeby tutaj ten wykład powstał. Rezystancja uziemienia to jest temat, który wywołuje chyba największą ilość pytań, które trafiają do nas. I to nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Na podstawie tychże zebranych informacji przygotowałem właśnie prezentację, referat, który będzie miał na celu pomóc w tym, żeby temat wyjaśnić. Często się zdarza, że wykonujący pomiary zapominają o rzeczach elementarnych, fundamentalnych, czyli o rezystywności gruntu. Myślę, że rodzaj gruntu, który znajduje się w miejscu, gdzie wykonujemy pomiary, no, będzie decydował już, powiedzmy co oczywiste, w fazie projektowania uziemienia o tym, jak to nam wyjdzie, jak później to będzie w rzeczywistości działało, ale również przy pomiarach też ma to swoje kluczowe znaczenie. Tu jeżeli chodzi o projektowanie uziemień, no to niestety z przykrością muszę powiedzieć, że wielu projektantów wykonuje to w ten sposób, że biorą wartości średnie, jakieś gdzieś tam z tabelek, natomiast nie robią tego na miejscu, co później skutkuje takimi kwiatkami, jak kiedyś miałem z tym do czynienia, uziemienie, gdzie projektant wyliczył, iż ma być to 0,6 ohma, tylko nie wziął pod uwagę, że to uziemienie było zbudowane w jednym z najstarszych górotworów w Polsce, na takich skałach gabroidowych i diorytoidowych, gdzie rezystywność gruntu ma około 8 kiloohmometrów. Więc sami panowie, proszę Państwa, wszyscy na pewno już wiecie, że to nie mogło się udać, ale na papierze się udało. Zatem jakie te gleby tutaj mamy? Wiecie, że gruntów jednorodnych nie ma, zatem mamy jakieś gleby bielicowe, brunatne, jakieś czarnoziemy. No jest tego dosyć sporo, zresztą na slajdzie jest kilka wymienionych. I teraz sama ta struktura tej gleby powoduje, że ona ma mniejszą lub większą zdolność do utrzymywania elektrolitu. Bo sama gleba nie będzie przewodzić prądu elektrycznego, natomiast musi tam się znajdować elektrolit. No i wiadomo, że wtedy będzie ten elektrolit składał się z jakichś soli mineralnych. Oczywiście musi tam być ta wilgoć jakaś, stężenie tego pH gleby. To wszystko ma znaczenie, porowatość, zagęszczenie, temperatura nawet, proszę Państwa. Te wszystkie czynniki decydują o rezystywności gruntu, a to z kolei jest powodem, że praktycznie każdy pomiar rezystancji uziemienia, bodaj wyglądało tak samo, ale znajdujące się w innym miejscu, stanowi o tym, że ta sytuacja już będzie też inna. Czyli można powiedzieć, że każde uziemienie, każdy pomiar to jest inna historia. Biorąc to wszystko pod uwagę, no jasno z tego wynika, że przy tychże pomiarach trzeba naprawdę wykazać się myśleniem, analizą tego wszystkiego, co się dzieje. Jeżeli chodzi o wilgotność, panuje taki stereotyp, przekonanie, że jak wylejemy wiadro wody gdzieś tam na sondę, czy zwilżymy tą glebę, czy tam jak będzie deszcz padał, to będzie lepiej. Otóż, proszę Państwa, niekoniecznie. Jeżeli chodzi o stosunek zawartości wilgoci w glebie w stosunku do gleby suchej, tutaj macie Państwo taką tabelkę, gdzie widać, iż ta wilgotność, ona pomaga tylko do pewnego stopnia. Tak? Tutaj przy 30% tej wilgotności
już więcej jak gdyby nie poprawi się ta rezystywność, zmiany będą po prostu niewielkie. Co ciekawego jeszcze tutaj trzeba powiedzieć, że wszyscy przyzwyczailiśmy się, że prąd to swobodny przepływ elektronów. A tutaj niestety jest przewodnictwo jonowe. Zatem, proszę Państwa, żeby ten prąd w glebie popłynął, gleba musi mieć zdolność do utrzymania tychże jonów. A to z kolei powoduje, że ten stereotyp o podlewaniu może nie zadziałać, bo takie podlanie może spowodować wypłukanie tego elektrolitu, przesunięcie go w głąb i no niestety wtedy się nam sytuacja pogorszy zamiast polepszyć. Takich elementów tu oczywiście jest znacznie więcej, nie sposób tego omówić w tak krótkim czasie, jaki mam, no ale sam spotkałem się z taką sytuacją i tutaj nawet koledzy pewnie będą wiedzieli, gdzie to było. Tam koło Kozienic jest taki słup w lesie, na takim piachu i miałem przyjemność wykonywać tam pomiary przy okazji spotkania w deszczu tak okrutnym i co mnie zdziwiło i zaskoczyło, właśnie tam wierzchnia warstwa piachu ma tam właściwość, że przy ulewnym nawet deszczu tam się nie ma co poprawić, tam po prostu jest kiepsko i ten grunt nie ma zdolności do utrzymywania tego elektrolitu. Oczywiście tutaj należy wspomnieć, jak już powiedziałem, elektrolit to nie tylko ta wilgoć, która utrzymuje się w gruncie, ale również sole mineralne. Często one mogą być pochodzenia naturalnego, ale również mogą być pochodzenia sztucznego. No, wszelkiego rodzaju nawozy będą również tutaj wpływać i tu jest na wykresie zaprezentowana rezystywność w funkcji zasolenia. Jak widzicie panowie, proszę Państwa, przepraszam, nie mogę się przyzwyczaić, bo tak na moich szkoleniach to z reguły sami mężczyźni zawsze, a tutaj jednak mamy płeć piękną, nawet w sporej reprezentacji. Jak widać, wraz ze wzrostem stężenia soli ta rezystywność się obniża. To jest oczywiście dla jakiegoś przykładowego gruntu. Ja opieram się tu głównie na gruntach piaszczysto-gliniastych. Takich jest chyba, można powiedzieć, najwięcej. No i temperatura. Kolejny element, który można powiedzieć jest niedoceniany, a w niektórych przypadkach, proszę Państwa, ignorowany. Jakieś moje zdziwienie było, kiedy się wysyła ekipy pomiarowców na wykonywanie właśnie badań rezystancji uziemienia przy 15-stopniowym mrozie. Oczywiście w tym roku i w poprzednich latach jakoś tak ostatnio zim nie było. Niemniej jednak muszę Państwu powiedzieć, że nawet kilkostopniowy mróz potrafi w wierzchniej warstwie spowodować znaczny wzrost rezystywności. Jak widzicie na tabelce, pomiędzy tymi temperaturami dodatnimi, jeżeli występują zmiany, nie jest to aż tak krytyczne, ale w momencie, kiedy woda przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały, czyli robi się lód, następuje gwałtowny wzrost rezystywności. W większości przypadków, jeżeli będziemy próbowali wykonywać pomiary fizycznie, nie będziemy w stanie tego zrobić, ponieważ tam, gdzie pogrążamy nasze sondy pomocnicze, rezystywność będzie tak duża, że miernik nie zdoła wygenerować prądu, który będzie mierzalny. Musicie wziąć pod uwagę, że większość przyrządów pomiarowych do pomiaru rezystancji uziemienia ma w zwarciu prąd maksymalny 20 mA, a takie mierniki już typowe do uziemień 200 mA. Ale to mimo wszystko jest niewiele, jest mało. Dlatego też pamiętajcie, zimą nie mierzymy ani rezystywności gruntu, ani rezystancji uziemienia, jeżeli jest mróz. Tutaj pozwoliłem sobie na taką też tabelkę. Średnie wartości rezystywności gruntu. Jest tego wiele rodzajów. Zatem
Sam fakt, kiedy mamy możliwość jakby rozejrzenia się w terenie, czy gdzieś będzie wykop jakiś, możemy sobie podejrzeć strukturę tego gruntu i będziemy wiedzieli, czego się spodziewać, czy budowa uziemienia akurat w tym konkretnym miejscu będzie miała sens, czy też nie. Przy samym badaniu rezystancji uziemienia, jeżeli będziemy mieli jakieś trudności, oczywiście będzie również informacja o tej średniej rezystywności mogła nam pomóc w zdiagnozowaniu problemu, tak? Bo jeżeli będzie bardzo wysoka rezystywność gruntu, no to wtedy wiadomo, będzie trudny pomiar, trzeba zadbać o to, żeby te sądy miały jak najmniejszą rezystancję. Po co tutaj tak się skupiam na tym? Otóż, proszę Państwa, w wielu przypadkach mamy do czynienia z takimi współczynnikami sezonowych zmian rezystywności gruntu. Stosowane bezkrytycznie niestety prowadzą do tego, że ponosimy zupełnie nieuzasadnione koszty przy budowie rezystancji uziemienia, a niejednokrotnie decydujemy się na krok, który dyskwalifikuje dobre uziemienie. Ta tabelka, którą tutaj widzicie, została opublikowana lata 60. w książce profesora Wołkowińskiego, pewnie wszyscy znacie, ale niestety ta tabelka została sporządzona nie przez niego, tylko przez Rosjanina pana Michajłowa, który te badania prowadził w terenie, który zupełnie nie przystaje do tego, co mamy obecnie. Poza tym, jak sami zapewne zaobserwowaliście, zmiany klimatyczne następują z roku na rok. To, co kiedyś w sezonie, nie wiem, tak jak teraz mamy wczesnowiosennym, można by uznać za coś normalnego, że tam gdzieś miejscowo śnieg leżał, zresztą tu w Karpaczu to wszystko było białe o tej porze. No to teraz już mamy piękną wiosnę i powiązanie tych konkretnych wartości, tych współczynników, które zostały wyliczone z sezonami, no nie ma większego sensu. Teraz, żeby dokonać oceny, czy faktycznie to będzie miało znaczący wpływ na uziemienie, czy nie, potrzebujemy tych informacji, które wynikają z tego, co wcześniej powiedziałem, czyli rodzaj gruntu, warunki, w jakich mierzymy, to, czy jest tam szansa na to, żeby się pogorszyło lub polepszyło, czy ta wilgotność, która tam jest, ona będzie się zmieniać, czy będzie rosła lub malała. I niewątpliwie zjawisko zmian sezonowych istnieje. Jednak śmiem twierdzić, że 3 razy podnosić rezystancję zmierzoną, no to jest nieporozumienie. Tutaj, proszę Państwa, jest badanie, które prowadziliśmy, zresztą to przy okazji dotacji takiego projektu. Miałem możliwość prowadzenia pomiarów codziennie przez rok o godzinie 8 rano. Jak widać z tego wykresu, rok to zbyt mało, prawda? Ten trend, jak widzicie, taki malejący tutaj, on nie oddaje w rzeczywistości tego, co będzie się działo w następnych latach. Oczywiście jest to pewien pogląd, który można sobie wyrobić w tym momencie. Niemniej jednak takie badania powinny trwać, nie wiem, 5 lat lub wręcz nawet dekadę. No niestety tutaj jest to dość kłopotliwe, jak wiecie. Zatem co tutaj możemy obserwować? Ta brązowa przerywana linia to jest rezystywność gruntu badana mniej więcej na głębokości 80 cm. Czyli powierzchniowe warstwy, tam gdzie mniej więcej układa się jakieś otoki wokół słupa lub jakieś bednarki prowadzi się, nie wiem, takie coś widziałem w piaskowni, gdzie wydobywa się oczywiście jakiś piach, kruszywo. Agregaty były w ten sposób uziemione, że bednarka była zakopana tam
50 cm ziemi pociągnięta prosta. To tu ewidentnie te zmiany występują. Trochę mi niewygodnie to jakoś Państwu pokazać, może tak spróbuję. Tutaj mamy 2018 rok, mniej więcej połowa roku i przez te 12 miesięcy jest robione. Zmiany ewidentnie występują. Widać, tutaj oczywiście ja mam dane do tego skompilowane również z opadami, wilgotnością, łącznie nawet z pyłkami PM10, PM2,5 i te inne wszystkie. Faktycznie zachodzi korelacja. No niemniej jednak, jak widzicie, te zmiany nie są tu aż takie, żeby powodować mnożenie razy 3. Na głębokości około 5 metrów, jak widzicie, te zmiany już są znacznie mniejsze. No i na głębokości 10 metrów te zmiany po prostu praktycznie nie występują. Również tutaj w miejscu, w którym prowadziłem te badania, mamy ekspertyzę geologiczną, z czego ten grunt się składa. Zatem tam są na dole pyły zbite, tak to się określa. I ta rezystywność, jak widzicie, jest na poziomie około 25-28 ohmometrów, co stanowi o tym, że jest bardzo fajny ten grunt do tego, żeby tam zbudować uziemienie jakieś. Zatem to, co teraz Państwo widzicie, jest to propozycja doktora Hoppela, zresztą opublikowana w książce Uziemienia w elektroenergetyce. Pozwoliłem sobie tutaj fragment tej tabelki pokazać. W referacie jest ona w całości. Tutaj by się nie zmieściła. Jak widzicie, propozycja tych współczynników w najbardziej krytycznym jakimś miejscu to jest 2,4. Ale, co by się zgadzało z obserwacjami z moich badań, faktycznie to są uziomy jakieś otokowe, które są w wierzchnich warstwach gruntu pogrążone, w związku z czym te zmiany na nie w stopniu największym oddziaływują. Zachęcam do tego, żeby przemyśleć to, co tutaj jest. No i cóż mogę jeszcze tutaj dodać? Proszę Państwa, te współczynniki to nie jest ani norma, ani rozporządzenie. W związku z tym podstawa prawna jakby w tym zakresie tutaj nie ma jej generalnie rzecz biorąc. Zatem jeżeli przyjdzie ktoś i zażąda od Państwa, żeby Wasze pomiary pomnożyć razy 3, to raczej wymaga to uzasadnienia. No i idąc za ustawą Prawo budowlane, gdzie mamy należytą staranność wymienioną, a należyta staranność to przez zespół cech, wiedza techniczna, doświadczenie i tak dalej, możemy ten temat potraktować jako indywidualne rozważania w danym miejscu dla danej sytuacji. Nie można tego uogólnić. Nie da się bezkrytycznie powiedzieć, słuchajcie, 1,5, jak będzie takie uziemienie, to zawsze 1,5. No nie, tak się nie da. Tak jak wspomniałem już na początku, każde uziemienie jest inne. Naturalną rzeczą będzie zmierzenie tej rezystywności gruntu. I tu pozwoliłem sobie na zajawkę taką odnośnie metody Schlumbergera oraz Wennera. Wszystkie mierniki, które tutaj można spotkać na rynku, w większości przypadków wykorzystują metodę Wennera, natomiast są również mierniki z metodą Schlumbergera. Nie pokazywałbym tego, gdyby nie fakt, że pojawiły się pytania, a czym to się różni, albo dlaczego ta jest lepsza, a ta jest gorsza. Otóż, proszę Państwa, te dwie metody tak naprawdę odróżnia jeden detal, że w metodzie Schlumbergera tutaj mamy odległość między tymi wewnętrznymi sondami, jakąś ustaloną, powiedzmy metr, a przestawiamy te sondy zewnętrzne. Tu jest też podany wzór, ale o wzórach to za chwilkę. W metodzie Wennera z kolei
rozkład sąd jest równy, tak? To jest wzór na dokładny pomiar, natomiast wszędzie stosuje się metodę uproszczoną. Też mówię o tym, ponieważ pojawiły się takie pytania, dlaczego my nie uwzględniamy głębokości pogrążenia sond? Bo faktycznie w pełnej metodzie należałoby tutaj doprowadzić do tego, żeby ta część była izolowana i tylko końcówka przewodząca. Proszę Państwa, otóż nie ma to żadnego sensu. To nie jest apteka. Nie będziemy tutaj odważać dawki trucizny, która ma się stać lekiem. Różnice na drugim miejscu po przecinku nas nie interesują. Dlatego stosowanie metody uproszczonej jest jak najbardziej wskazane. Rozkład wtedy, jeżeli chodzi o pola, które powstają na wskutek pomiarów, są zaprezentowane teraz tutaj na slajdzie, widzicie je Państwo. To jest no, typowy rozkład, czyli taki jakby to powiedzieć książkowy. W rzeczywistości to tak równo się nie będzie rozkładać, ponieważ nie jest grunt jednorodny, może być wielowarstwowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że zarówno w metodzie Schlumbergera, jak i w Wennera możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy potrafili określić mniej więcej obszar, na jakiej głębokości ten pomiar jest wykonywany. No i tutaj mamy do czynienia z różnymi opiniami. Generalnie w standardzie jest to założenie, że odległość pomiędzy sądami to głębokość, na której mierzymy tą rezystywność. W książce doktora Taga to jest 0,75 tej odległości pomiędzy sądami. Natomiast powszechnie uważa się, że to jest mniej więcej 0,7 tej odległości pomiędzy sądami. Czyli jeżeli odległość pomiędzy sądami jest 10 metrów, no to wtedy mierzymy na głębokości powiedzmy do 7 metrów. Teraz tu jest wykres porównania badań metodą Wennera i Schlumbergera. Celowo to pokazuję, żeby rozwiać wątpliwości, iż generalnie z takiego praktycznego punktu widzenia nie ma znaczenia, którą metodą wykonujemy pomiar. Owszem, może to mieć znaczenie, jeżeli będziemy chcieli płytko gdzieś te warstwy powierzchniowe tak naprawdę mierzyć, dlatego że niestety tutaj metoda Schlumbergera ma to pewne ograniczenie. Ta najmniejsza odległość, która jest pomiędzy tymi sądami wewnętrznymi, no to jest około metra, w związku z tym te warstwy powierzchniowe nie będą jakby dla tej metody dostępne. Natomiast przy metodzie Wennera jak najbardziej. Myślę, że jeśli chodzi o takie wstępne informacje o rezystywności gruntu, to będzie chyba wystarczające. Będziemy mogli teraz przejść do przypomnienia sposobów pomiaru rezystancji uziemień. Z tym jest cały czas problem, w związku z tym pozwalam sobie to jeszcze raz zaprezentować, ponieważ w dalszym ciągu spływa do mnie mnóstwo pytań dotyczących odległości do sondy prądowej. Tutaj też jest pewien problem, ponieważ no, wszyscy jakby oczekują tego, że konkretnie powiem, że to będzie, no proszę panów, proszę państwa, niech to będzie 50 metrów, tak? Czy tam niech to będzie 40 metrów, czy 20. Jak mamy tak, to jest 20, jak mamy inaczej, to jest 50. Otóż tak się tego nie da zrobić. Trzeba po prostu czuć, z czym mamy do czynienia. Tu jest przykład uziemienia w kształcie półsfery. Tak, jeżeli ktoś się zapyta, dlaczego półsfera, a nie na przykład pręt wbity w ziemię, łatwiej się to liczy. Dlatego, zresztą prąd się rozchodzi w gruncie radialnie, więc to tak jakoś samo wyszło. Jak ktoś ma kłopoty z wyobrażeniem sobie półsfery, to niech sobie wyobrazi miskę, którą gdzieś tam żonie z kuchni podwędzimy i zakopiemy równo z rantem w glebie. Jeżeli będziemy rozpatrywać ten uziom teoretycznie i będziemy chcieli obliczyć jego wartość, tej rezystancji, no to widzicie Państwo na wzorze, tu mamy, że to jest rezystywność podzielona przez 2π i promień tej półsfery. Jak widać, rezystywność ma bezpośredni wpływ na rezystancję uziemienia, z wzoru to jasno wynika.
Oczywiście nieskończoność to raczej taka, powiedziałbym, abstrakcja. W związku z powyższym chcemy, aby ta odległość była mierzalna. Tak? Czy to weźmiemy metrówką, czy zmierzymy to sobie krokami, czy tutaj koledzy się posługują takim fajnym kółeczkiem, na którym się pokazuje mierzoną odległość. I teraz powinniśmy zrobić to w taki sposób, żeby ta konkretna odległość dała nam w wyniku wartość taką, jak myśmy sobie chcieli to policzyć dla tej nieskończoności. Przy czym nie musi być identyczna. No, fajnie będzie, jak będzie zbliżona. Wzór nam się zmienia, jak widzicie, o dodatkową literkę D, która reprezentuje odległość do tego miejsca. Tu jest przykład, jak odległość wpływa na to, co obliczamy, czy też oczywiście to, co mierzymy. Zielona przerywana linia na górze to jest teoretycznie wyliczona wartość rezystancji uziemienia, to jest około 32 ohmy, dla gruntu rezystywności 100 ohmometrów i promień tej półsfery to jest pół metra, czyli taka miednica, jak powiedziałem wcześniej. Proszę zwrócić uwagę, że przy 50 metrach, mniej więcej tutaj, no jesteśmy prawie w tym miejscu, gdzie chcemy być, tak? Czyli mamy te 32 ohmy. Zbliżając się do tego naszego uziemienia, spójrzcie, mamy 40 metrów, dalej się nic nie zmienia, aż w końcu jest takie miejsce, w którym zaczyna ta wartość nam spadać. Proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczna sprawa, bo może się okazać, widziałem wiele takich przypadków, kiedy ta odległość będzie zbyt mała, no i pomiarowcy zacierają ręce z radości, że mają takie małe uziemienie, a oni po prostu za blisko są tego badanego uziemienia. Ta rezystancja nie jest prawdziwa. Jest mniejsza wskazywana niż w rzeczywistości. To może skutkować przyjęciem że to jest dobrze, natomiast jest w rzeczywistości źle. I spójrzcie, jest to około 15,8 metra. Proszę Państwa, dla półsfery o promieniu pół metra. Czy to jest duże uziemienie? No nie, jest to malutkie uziemienie, bardzo małe, a już trzeba prawie 16 metrów, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby to zmierzyć. Oczywiście kolejnym krokiem w prawdziwych pomiarach rezystancji uziemień będzie również określenie pozycji dla sondy napięciowej. No jasna sprawa jest, że utarło się taki pogląd, że ona powinna być umieszczona w środku, pomiędzy badanym uziemieniem a sondą prądową. Otóż, proszę Państwa, to też tak nie do końca działa. Dlatego, że dla uziomów nierozległych, czyli uziomów jakieś pręty, wbijamy gdzieś tam przy złączu kablowym, bijemy jakąś szpilę tam dla domku jednorodzinnego, żeby się podłączyć z tym, że uziemieniem, to tu możemy, jak widać ze wzoru, przyjąć taką odległość około 61,8, no wynika z obliczeń tej odległości do sondy prądowej. Zatem jeżeli mamy tam, nie wiem, 10 metrów, to tu będziemy mieli 6,18. 6,18, tak? Jest to, no można powiedzieć, złoty podział odcinka. Tak jak to w przyrodzie, tak i tutaj nam wyszło. I to jest ta idealna pozycja dla sondy napięciowej. Powiem Wam więcej. Teoretycznie rzecz biorąc, gdyby to był grunt jednorodny, to niezależnie od odległości, w której wbijemy sondę prądową, jeżeli napięciowa będzie pogrążona w tym właśnie miejscu, co trzeba, to pomiar nam wyjdzie. Oczywiście w praktyce tak ładnie to nie wygląda, niemniej ta metoda jest no, powszechnie stosowana. To, co tutaj Państwo widzicie, to wykorzystanie po prostu miernika do pomiaru rezystancji uziemienia
I jak widać, ta sonda napięciowa jest narysowana w 3 miejscach. Ponieważ w rzeczywistości, jeżeli chcemy mieć pewność, że pomiar został poprawnie przeprowadzony, sondę napięciową należy przestawić do przodu, do tyłu i jeżeli wyniki nam się będą pokrywały, to można przyjąć, że pomiar jest wykonany poprawnie. Częstym błędem jest właśnie fakt, że wbijemy sobie sondę, wbijemy drugą sondę, naciskamy guzik, jest wynik, wpisujemy, jak nam odpowiada i nie weryfikujemy tego. A sam to widziałem osobiście kiedyś tam koło miejscowości, w której mieszkam, budowali tam panowie linię energetyczną. No i jak widziałem, jak oni mierzą te słupy, to po prostu ręce mi opadły. Nie chcieli sobie ubranek pobrudzić rzepakiem i po prostu tylko tyle, tak jak stąd mniej więcej do ściany, sobie tam wbili sondy i już. Zatem tutaj ta weryfikacja jest niezbędna. Przy czym tu taki przykład dla uziemienia, czyli pręt wbity w ziemię tak na 5 metrów i mamy sondę prądową w 3 miejscach ustawioną, w odległości 30, 40 i 50 metrów. Jeżeli teraz popatrzycie się na te kolorowe wykresy, zobaczycie, że ta pozycja 61,8 potwierdza się tutaj niezależnie od tego, na jaką odległość tą sondę sobie postawimy. Ale dotyczy to, proszę Państwa, uziomów nierozległych. To tylko i wyłącznie w tym przypadku będzie działać i jest faktycznie tak, jak tutaj teoretycznie policzone. No właśnie, tutaj już co prawda o tym powiedziałem, niemniej macie tutaj Państwo obrazek, który demonstruje, jak się zachowuje tutaj wykres, jeżeli jesteśmy w obszarze potencjału uziemienia lub sondy prądowej, a tutaj w potencjale zerowym. Chodzi o to, że ten test polegający na przestawieniu sondy napięciowej musi wykazać brak zmienności. Jeżeli ta zmienność występuje, no to w większości przypadków należy sondę prądową odejść, oddalić od tego miejsca. Metoda 3-przewodowa i 4-przewodowa też tutaj celowo pokazuję te obrazki, ponieważ sporo osób myśli, że to są różne metody. To jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Spójrzcie, czym to się różni. W tej metodzie 4-przewodowej mamy po prostu osobne wyjście do woltomierza. No, to może się przydać, jeżeli mierzymy jakieś super małe wartości rezystancji uziemienia, na przykład, nie wiem, poniżej 1 ohma. Gdzieś mamy jakiś uziom rozległy, nie wiem, jakąś wielką fabrykę i te uziemienia są bardzo małe, więc ten 4. przewód spowoduje, że wyeliminujemy rezystancję tego przewodu łączącego uziemienie z miernikiem. Typowy przykład wykorzystania tej metody to powiedzmy sobie, że to słup średniego napięcia. Dlaczego? No dlatego, że ten słup jest tak jak pręt wbity w ziemię. Słupy w linii średniego napięcia nie są ze sobą połączone. Tak? Nie ma górą linki jakiejś uziemiającej, nie ma przewodu ochronno-neutralnego. W związku z tym ta metoda techniczna jest jedyną słuszną, żeby wykonać tu pomiar. Jeżeli komukolwiek do głowy przyjdzie stosowanie tutaj cęgów, czy to pojedynczych, czy podwójnych, to gwarantuję, że jego poziom frustracji może osiągnąć zenit. Zresztą miałem przyjemność rozwiązywać taki konflikt pomiędzy wykonawcą i zleceniodawcą, gdzie wykonawca zrobił to dobrze, a zleceniodawca chciał sprawdzić i podwójnymi cęgami zapiął się na taki słup. Wiecie Państwo, jaki był tego efekt? Zmierzył rezystancję tego słupa, czyli betonu i zbrojenia, razem z tym uziemieniem sztucznym. Więc to jest taka uwaga na marginesie. Oczywiście w ten sposób również możemy mierzyć jakieś nieskomplikowane systemy uziemiające. Czy to będą, jak widzicie, uziomy pojedyncze połączone ze sobą, czy to będzie uziom fundamentowy, czy to będzie uziom otokowy. I akurat to nie ma większego znaczenia. Ta metoda jest do wykorzystania jak najbardziej. Niestety,
Jeżeli będziemy mieli do czynienia z uziemem rozległym, to pojawiają się problemy, czyli ciężko jest zdecydować, jak daleko do tej sondy prądowej powinno być. Przy uziemach rozległych nie mamy pewności, w którym miejscu się przyłączamy do tego systemu uziemiającego. A to powoduje już na dzień dobry błąd. Dlatego, że to miejsce przecięcia się wykresu, który wam pokazywałem, ja nie wiem, o tutaj jest, proszę spojrzeć, spodziewalibyśmy się go tu, a on jest tam, jak ta strzałeczka pokazuje, troszkę dalej. No i to powoduje, że powstaje ten błąd, czego nawet nie będziemy świadomi. Pracochłonność. Proszę Państwa, czasami trwa to cały dzień i niekoniecznie musi być zakończone sukcesem. Tutaj część z Państwa pewnie wie, gdzie jest Góra Ślęża, a jak nie wiecie, to koło Świdnicy, więc tam taka wieża stoi radiowo-nadawcza. No i tam mierzyłem to uziemienie któregoś razu i poległem w pierwszy dzień. Nie wystarczyło mi przewodów, trzeba było jechać drugi raz na następny dzień. I proszę Państwa, na następny dzień się udało, ale też pół dnia. Dopiero 500 metrów oddalenie spowodowało, że dało się sprawdzić, zidentyfikować tą ziemię o potencjale zerowym. Zatem mamy tutaj dla uziemów rozległych brak gwarancji, że to się nam uda w jakimś rozsądnym czasie. Zresztą jak panowie z energetyki tutaj jesteście, to zapewne spotkaliście się z tym, że no jest jakiś limit czasu na wykonanie pomiaru uziemienia, bo to przecież jakoś trzeba sklasyfikować, policzyć, wrzucić do tabelek. A często się zdarza tak, że ten czas wyznaczony, no niestety, będzie musiał być przekroczony i to znacznie. No i tu właśnie, jeżeli chodzi o miejsce przyłączenia do tego uziemienia, jak widzicie, no tutaj trochę nieszczęśliwie ten obrazek zrobiłem, bo x jest równy 10, z tego obrazka wynika, a tak naprawdę po prostu nie wiadomo ile jest. Dlatego takie uziemienie rozległe, w tym przypadku jest to znowu półsfera, żebyśmy mogli sobie tutaj parę rzeczy policzyć, tylko że nie pół metra promień, tylko 10 metrów promień. Zatem to też nawet można by powiedzieć, że nie jest uziemienie rozległe, ale dla przykładu jest właściwe. Zatem tą niepewność chcemy zlikwidować i móc ewentualnie to sobie wszystko razem policzyć. Wygląda to mniej więcej tak. Opisał to oczywiście, jak widać na slajdzie, dr Tag. W książce jego jest to bardzo ładnie rozwinięte. Na czym ma polegać tutaj ten pomiar? Otóż możemy pomóc sobie przy badaniu uziemień rozległych w wyznaczeniu miejsca tego idealnego dla danego układu, gdzie ma być pogrążona sonda napięciowa. Czyli wykonujemy 3 pomiary w odległości 20% do prądowej, 40% do prądowej i 60% do sondy prądowej. Otrzymamy 3 wyniki, które podstawiamy do tego wzoru. W ten sposób określimy prędkość narastania zbocza, a z tablic możemy odczytać wtedy, to jest stosunek odległości do sondy napięciowej, tam gdzie ona ma być, w stosunku do sondy prądowej. Więc jeżeli sobie odczytamy z tablic tą wielkość, pomnożymy przez 60, to nam wyjdzie miejsce, w którym należy dla danego układu umieścić sondę napięciową. Wtedy w wyniku otrzymamy wartość taka, jaka rzeczywiście jest. Proszę Państwa, tutaj jak widzicie mamy 3 pomiary. Pomiar w tej pozycji, drugi pomiar w tej pozycji, trzeci pomiar w tej pozycji, obliczony ze wzoru współczynnik, odczyt z tabel 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4. Widzicie, w ten sposób się z tych tablic korzysta i tutaj możemy wyliczyć tą wartość, znaczy nie wyliczyć, a zmierzyć. Możemy fizycznie to zmierzyć.
Tu macie Państwo na slajdzie tylko jeden przykład i ja oczywiście muszę przybijać do brzegu, bo czas mam tu ograniczony, więc nie pokazuję więcej przykładów. W referacie macie kilka różnych wyliczeń i tu oczywiście jeszcze przejdę do tej części takiej bardziej praktycznej, ale zanim to zrobię, jeszcze jedna metoda, którą sobie pozwoliliśmy policzyć dla Państwa. Miałem przez ten czas, kiedy to po raz pierwszy zaprezentowałem, miałem czas, żeby dokonać różnego rodzaju prób i empirycznie sprawdzić, czy to faktycznie będzie skutkowało właściwymi pomiarami. Otóż, proszę Państwa, ta półsfera, jak już zapewne zauważyliście, ma 10 metrów promień, czyli średnica 20 metrów, więc gdybyśmy na dzień dobry chcieli tylko zacząć myśleć o wbiciu sondy prądowej, to co byśmy zrobili? No 5 do 10 razy od tego. No to jak mamy 20 metrów, no to 200 metrów trzeba by było lecieć. Ja z premedytacją, proszę Państwa, określiłem to na 50 metrów. Gdybyśmy rozpatrywali teraz to, co tu widzicie Państwo, jako funkcję i wyliczyli współczynniki dla tychże oznaczonych punktów R1, R2, R3, to będziemy mogli również wyznaczyć rezystancję w tym miejscu, które nas interesuje. I te współczynniki wyglądają następująco. Jak widzicie, tu są odległości stanowiące 40%, 60% i 80%. Próbowałem robić to, ponieważ potrafię wyliczyć współczynniki dla każdej proporcji, to nie jest problem. Próbowałem to robić tak jak w tych proporcjach jak dr Tak. Niemniej jednak uważam, że jeżeli dokonamy tego przesunięcia, czyli żeby nie było w tych samych punktach sond pomocniczych, mamy jak gdyby sposób do weryfikacji pomiarów, czyli tym sposobem możemy zweryfikować ten pierwszy sposób i odwrotnie. Zatem wykonujemy te pomiary, tu 1, tu 2, tu 3 i proszę Państwa, wychodzi nam rezystancja uziemienia. Zatem można te dwie metody połączyć razem. Połączyć razem po to, żeby za jednym zamachem zweryfikować, czy pomiary zostały wykonane poprawnie, czy nie. I tutaj, proszę Państwa, widać na wykresie to czerwone, co jest w kolorze czerwonym, to jest próba ze wzorem, a to czarne to jest próba z poszukiwaniem ziemi odniesienia. Zatem, jak widzicie, przy tych 50 metrach my praktycznie osiągnęliśmy już sukces, a dopiero przy 200 zaczynamy sobie znajdować ten potencjał zerowy, żeby można było zweryfikować pomiar. Zatem jest to sposób bardzo wygodny. No i teraz już tyle mówię o weryfikacji pomiarów, o tym, że trzeba to wszystko sprawdzić, że trzeba popatrzeć, że trzeba się rozejrzeć, że trzeba odległości wyliczyć, więc jak to praktycznie tutaj robimy? Otóż za jednym rozstawieniem sond, proszę zwrócić uwagę na te strzałki białe, to są pozycje dla sondy napięciowej. Czyli jak widzicie 20%, 40%, 60% dla metody doktora Taga i 80% dla tego wzoru. Wykonujemy pomiary, obliczając ten współczynnik mi z tablic odczytujemy no w uproszczeniu pozycję dla sondy napięciowej, czyli ona będzie gdzieś mniej więcej tu w tym miejscu, a tu ze wzoru obliczamy wartość. Jeżeli pomiar i obliczenie pokryją się, to oznacza, że manewr został wykonany poprawnie. Muszę jednak jeszcze też taką historię trochę anegdotyczną Państwu opowiedzieć, mianowicie to jest nasza firma. To jest nasza firma. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie z naszymi dystrybutorami ze świata. Tak? Byli ludzie z Singapuru, gdzieś z Argentyny, z Indii. No i oczywiście trzeba było ich zagospodarować, chcieli popatrzeć, praktycznie zobaczyć, jak to się robi. No, zajęliśmy się nim, no i między innymi przygotowaliśmy
sobie tutaj pokazy pomiaru rezystancji uziemienia tymi dwoma metodami, które Państwu opisałem. Oczywiście łącznie z rozebraniem kawałka płotu, żeby nie trzeba było biegać dookoła. W poniedziałek z chłopakami tutaj próbę robimy, rozstawiamy te sondy w takim układzie, jak widzicie Państwo. Tutaj ja sugerowałem, żeby to było w tą stronę, bo tu jest fajne miejsce, żeby tam z tymi sondami sobie pójść. No niestety, jak widzicie, jest tutaj dość ruchliwa droga, więc mógłby być problem. Dlatego, tak jak zaprezentowane na slajdzie, żeśmy to ustawili, w odległości 100 metrów. Ta odległość 100 metrów, jak widzicie tutaj po tym zdjęciu, a uziom jest tutaj dookoła całego tego obiektu, jest zarówno otok, jak i uziom fundamentowy, no to te 100 metrów to trochę licho, nie? A jednak przeprowadziliśmy próbę w ten sposób, jak widać, i proszę Państwa, pięknie wyniki wyszły, wszystko jest elegancko, przygotowani jesteśmy, no i w czwartek przyjeżdżają ci Państwo właśnie z naszych tych spółek zależnych, no my już tam stolik, miernik, podłączamy się, w ciemno już idziemy, tak jak tutaj widać na tym obrazku i proszę Państwa ząg. W poniedziałek wychodziło, w czwartek nie wychodzi. No, współczynnik, który obliczamy, a nie powiedziałem tego Państwu, żeby ta metoda doktora Taga działała, no bo teoretycznie to my możemy sobie wszystko policzyć, natomiast żeby ona faktycznie działała w praktyce, to one mają ograniczony zasięg tam, powiedzmy do 2 maksymalnie. Więc jeżeli ten współczynnik wychodzi poza tabelkę, no to nie jesteśmy w stanie obliczyć tego stosunku, prawda? W związku z tym lipa, no i mierzymy. No oczywiście pierwsze co, skoro wychodziło w poniedziałek, a nie wychodzi w czwartek, no to coś żeśmy zepsuli. Kolega biega, sprawdza sondy, czy dobrze są podłączone. No wszystko wygląda normalnie, proszę Państwa. Nie będę przedłużał tej historii, w związku z tym powiem od razu, że wyobraźcie sobie, że była taka przyjemna pogoda wtedy. Taki lekki wiaterek, raczej świeciło słońce. Wyobraźcie sobie, że ta wierzchnia warstwa gruntu, ona pod wpływem tych warunków atmosferycznych, ona wyschła po prostu, znaczy wyschła. No, zmieniła swoją rezystywność tak dość znacząco. A przecież te sondy, które wbijamy w grunt, to jest około 30 cm. Zatem to spowodowało, że niestety ta metoda doktora Taga już tutaj nie mogła być wykorzystana w tym konkretnym układzie. Bo oczywiście ze wzoru wyszło, ale pomiaru nie mogliśmy dokonać, bo nie wiemy, gdzie wbić sondę napięciową. Wyobraźcie sobie sonda prądowa o 20 metrów dalej. Przestawienie tej sondy już spowodowało, że załapaliśmy się na sam koniec tabeli. Zatem nawet w tym przypadku, kiedy próbujemy właśnie wykorzystywać tą metodę doktora Taga, zbyt bliskie pogrążenie, zwłaszcza w gruncie o wysokiej rezystywności tej sondy prądowej, może doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie wyliczyć współczynnika, na podstawie którego musimy określić pozycję dla sondy napięciowej. Tak? Zatem, jak powiedziałem to na samym początku, popatrzcie, ta sama sytuacja, to samo miejsce, a jednak nie to samo, jednak jest to różne. Dlatego jeszcze raz podkreślę, każdy pomiar, który będziecie wykonywać, każdy jest różny od tego, który wykonywaliście wcześniej. Każda sytuacja się różni, bo wiał wiatr, bo wyschło, bo padał deszcz, bo rolnik rozsypał nawóz. Także, proszę Państwa, tak to wygląda. Dziękuję Państwu za uwagę.